Każdy, kto nie chce być pierwszy w kosmosie, nie powinien brać udziału w tym programie. John Glenn Jr. przyszedł na świat 18 lipca 1921 roku w Cambridge w stanie Ohio. Ojciec był hydraulikiem, a matka nauczycielką. Niedługo po jego narodzinach przenieśli się do New Concord w stanie Ohio. Od małego nazywany był Bud, aby uniknąć przydomka Junior. W wieku 5 lat rodzice zaadaptowali jeszcze młodszą siostrę o imieniu Jen. Spośród wszystkich typowych zabaw małych chłopców upodobał sobie szczególnie zabawę w samolot. Prawdopodobnie ze względu na prawdziwy lot samolotem wraz z ojcem w wieku 8 lat. Nawet kiedy zachorował na szkarlatynę, zamknięty w swoim pokoju, strugał z drewna samoloty dwupłatowe z I wojny światowej. Wraz ze swoją przybraną siostrą uczęszczał do szkoły podstawowej w New Concord. Jako młody chłopak został skautem w Ohio Rangers i w wolnych chwilach dorabiał sobie rozwożąc gazetę The Columbus Dispatch. Już we wczesnej młodości poznał Annie Castor, jego przyszłą żonę. Początkowa przyjaźń przerodziła się w szkole średniej w miłość. Był wyróżniającym się w szkole sportowcem. Grał w piłkę, koszykówkę i tenisa. Na 16 urodziny dostał od ojca Chevroleta Roadstera z 1929 roku i tak się narodziła jego pasja do szybkości. Po ukończeniu szkoły średniej w 1939 roku John Glenn i Annie Castor zapisali się do Muskingum College, gdzie studiował chemię. Wraz z 4 przyjaciół dodatkowo zaczął uczęszczać na sponsorowany przez rząd kurs szkolenia pilotów cywilnych. Ukończył go z dobrymi wynikami w 1941 roku, zanim zdał na 3. rok studiów. Wtedy stwierdził, że latanie to jest to, co chce robić w życiu. 7 grudnia 1941 roku japońskie samoloty zbombardowały amerykańską bazę morską Pearl Harbor na Hawajach, a następnego dnia Stany Zjednoczone były już w stanie wojny z Japonią. Glenn był licencjonowanym pilotem i jak wielu młodych ludzi ciągnęło go do walki o swój kraj. Porzucił więc studia i zgłosił się do Korpusu Powietrznego Stanów Zjednoczonych, ale żadne rozkazy nie nadchodziły od kilku miesięcy. Zgłosił się więc do US Naval Reserve. Po 2 tygodniach dostał wezwanie i w maju 1942 roku opuścił rodzinne strony. Aby móc latać na samolotach wojskowych, przeszedł szkolenie, a pierwszy swój lot samolotem wojskowym odbył w Naval Air Station Olathe w Kansas. Podczas kolejnego, bardziej zaawansowanego szkolenia w Naval Air Station w Corpus Christi w Teksasie dostał ofertę przejścia do Marines, gdzie pozostał już na stałe. 31 marca 1943 roku ukończył szkolenie i otrzymał skrzydła pilota oraz stopień podporucznika. 6 kwietnia poślubił Annie Castor. Niestety, nie dane mu było cieszyć się zbyt długo urokami małżeństwa. Został skierowany na kolejne szkolenie w Camp Kearney w Kalifornii. Po jego ukończeniu został kilkukrotnie przeniesiony, aby w końcu wylądować na Wyspach Marshalla w czerwcu 1944 roku, gdzie wraz ze swoją eskadrą korsarzy miał bombardować pozycje wroga. Odbył 57 lotów nurkujących nad Wyspami Marshalla, spędzając w powietrzu więcej godzin niż jakikolwiek inny pilot w dywizjonie, zdobywając przy okazji pierwszy ze swoich 18 medali. Po roku służby eskadra otrzymała rozkaz powrotu do kraju. Przez kolejny rok również przenoszono go kilkukrotnie. Albo do Marine Corps Air Station Cherry Point w Karolinie Północnej, albo do Patuxent River w Maryland, gdzie w lipcu 1945 roku dostał awans na stopień kapitana. Ostatecznie w marcu 1945 roku wylądował w Marine Corps Air Station El Toro w południowej Kalifornii. 14 sierpnia 1945 roku walki na Pacyfiku ustały. II wojna światowa dobiegła końca.
Po II wojnie światowej został na ochotnika członkiem 218 Eskadry Myśliwskiej patrolującej północne Chiny. Miało to być amerykańskie wsparcie nacjonalistów w walce z siłami komunistycznymi w wojnie domowej. Podczas jednej z misji przyszła do niego niezwykła wiadomość. Urodziło się jego drugie dziecko, córka Caroline. Komunikat brzmiał: matka i córka czują się dobrze. Niestety, kilka dni później przyszły niepokojące wiadomości ze szpitala, że Annie Glenn jest w ciężkim stanie. Podczas porodu doszło do infekcji macicy i żonę męczyła bardzo wysoka gorączka. Dostał przepustkę z wojska i wrócił opiekować się żoną. Na szczęście chorobę udało się opanować. Nie wrócił już do patrolowania Chin, tylko wysłano go na wyspę Guam. Wielkodusznością wykazało się również dowództwo piechoty morskiej, pozwalając zabrać ze sobą na wyspę całą rodzinę. Warunki może nie były najlepsze, ale byli przynajmniej razem. Służba na Guam trwała do 1949 roku, w którym to został przeniesiony do Naval Air Training Command w Corpus Christi w Teksasie, na stanowisko instruktora zaawansowanego szkolenia lotniczego. Nie zagrzał tam jednak zbyt długo miejsca. W czerwcu 1950 roku wybuchła wojna w Korei, gdy tysiące komunistycznych żołnierzy przekroczyło linię demarkacyjną, wkraczając do Korei Południowej. Pomimo rozpoczętej wojny nie został od razu skierowany na front. W grudniu 1950 roku przeniósł się do Amphibious Warfare School w Quantico w stanie Virginia. W lipcu 1952 roku awansował na majora oraz w międzyczasie otrzymał kilka medali za swoje osiągnięcia. W lutym 1953 roku został wysłany do Korei jako członek 311 Dywizjonu Myśliwców Piechoty Morskiej, gdzie odbył 63 loty bombowe na samolotach F-9F Panther. W ciągu 4 miesięcy zdobywając 6 Air Medals i 3 Distinguished Flying Cross. Jednak jemu marzyła się inna walka, za sterami myśliwca przeciwko radzieckim migom. Jego modlitwy szybko zostały wysłuchane i wkrótce został przeniesiony do eskadry myśliwców frontowych, przesiadając się tym samym na samoloty F-86 Sabre. W ramach wymiany z siłami powietrznymi wykonał 27 misji. Jego żądza zestrzelenia miga była tak duża, że koledzy piloci potajemnie namalowali na boku jego samolotu napis MiG Mat Marine. Obok tego napisu znajdował się jeszcze jeden: Lynn, Annie i Dave. 12 lipca 1953 roku zestrzelił swojego pierwszego miga podczas tzw. walki psów, czyli starcia na bliskim dystansie. Przez kolejny tydzień zestrzelił jeszcze 2. Wszystko wskazywało na to, że jeśli utrzyma takie tempo, to zostanie asem przestworzy. Niestety, nie miał już okazji. 27 lipca 1953 roku ONZ i rząd Korei Północnej podpisały rozejm kończący wojnę i trzeba było wrócić do domu. Jako ciekawostkę warto wspomnieć jeszcze o pieszczotliwym przydomku Glena, który nazywany był Old Magnet Tail. Wziął się on z przekonania większości pilotów, że młody major zbierał najwięcej wrogich pocisków. Przydomek został mu nadany, kiedy po powrocie z misji obsługa naziemna naliczyła w poszyciu samolotu 203 dziury. Sam Glenn wspominał, że oddalał się od celów dopiero wtedy, gdy był pewny, że zostały zniszczone. Po powrocie z wojny nie mógł usiedzieć na miejscu. Brakowało mu wyzwań, ale również męczyło go to, że jego koledzy mieli wykształcenie wyższe. Złożył podanie do Test Pilot School, ale jego osiągnięcia bojowe były na tyle imponujące, że przydzielono go do Naval Test Center w Patuxent River Naval Air Station. Tak więc oprócz obowiązków pilota ślęczał nad książkami, próbując okiełznać rachunek różniczkowy. Szkołę ukończył w styczniu 1954 roku i rozpoczął pracę nad testami uzbrojenia na kilku samolotach eksperymentalnych. Wśród nich znajdował się jego wymarzony F-8U Crusader. Wśród grona pilotów testowych poznał Alana Sheparda, który również jak on zostanie astronautą, w dodatku pierwszym Amerykaninem w kosmosie. W 1956 roku, w wieku 35 lat, zostaje przeniesiony do oddziału projektowania myśliwców Biura Lotnictwa Marynarki Wojennej w Waszyngtonie, choć wiązało się to głównie z siedzeniem za biurkiem. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać na początku.
F-8U miał być samolotem o potężnym silniku, który z jednej strony nadałby mu dużą szybkość, a z drugiej strony transkontynentalny zasięg z Kalifornii do Nowego Jorku. Z szeregu wyrwał się Glenn i zaproponował, że z chęcią może osobiście przetestować Crusadera. Na potrzeby lotu wymyślił nawet projekt Bullet, w ramach którego upiekłby 2 pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, przetestowałby samolot, po drugie, miałby okazję pobić rekord szybkości przelotu przez całe Stany Zjednoczone. Skąd nazwa projektu? Zakładał, że gdyby pocisk kalibru 0,45 został wystrzelony z Kalifornii i utrzymał on prędkość początkową podczas całego lotu do Nowego Jorku, to on, pokonując ten sam dystans samolotem F-8U, doleciałby pierwszy. 16 lipca 1957 roku Glenn wystartował z Los Alamitos Naval Air Station w Kalifornii. Pół godziny później dołączył do niego pilot Navy, Charles Demmler. Takie były warunki postawione przez US Navy. Samolot wzbił się na wysokość 30 000 stóp i przekroczył prędkość 1000 mil na godzinę. Nad Albuquerque musieli zatankować. Demmlerowi nie udało się połączyć swojego aparatu paliwowego do samolotu z paliwem i musiał wylądować. Glenn miał więcej szczęścia lub umiejętności, więc dalszy lot musiał kontynuować sam. Kolejne 2 tankowania w Olathe w Kansas oraz Indianapolis w Indianie również przebiegły bez problemu. Wylądował na lotnisku Floyd Bennett Field na Long Island w Nowym Jorku po 3 godzinach, 23 minutach i 8 sekundach lotu, ustanawiając nowy transkontynentalny rekord prędkości. Na lotnisku przywitała go rodzina, tłum dziennikarzy oraz orkiestra wojskowa. Miał ze sobą list od burmistrza San Francisco do burmistrza Nowego Jorku i kilka pamiątek dla dzieci. Właśnie stał się najlepiej rozpoznawalnym pilotem Stanów Zjednoczonych. New York Times nadał mu tytuł Man in the News. Zapraszano go do teleturniejów, Jaka to melodia, czy Mam sekret. Zaproszono go również do rodzinnego miasta New Concord na obchody Dnia Pracy, gdzie został powitany jak bohater. Co ciekawe, jego kamera pokładowa wykonała pierwsze panoramiczne zdjęcie Stanów Zjednoczonych. Za misję tę otrzymał 5. Distinguished Flying Cross i został awansowany na pułkownika. Po wielkim wyczynie wszystko szybko wróciło do normy, przynajmniej na jakiś czas. 4 października 1957 roku, jak grom z jasnego nieba, w Amerykę uderzyła informacja, że Związek Radziecki umieścił na orbicie Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. Sputnik był metalową kulą, trochę większą od piłki plażowej i nie stanowił sam w sobie jakiegokolwiek zagrożenia dla nikogo na świecie. Amerykanów po prostu drażnił fakt, że nad ich głowami lata radziecki satelita, a oni nie potrafią się zrewanżować tym samym. Miesiąc później Rosjanie wysłali Sputnika 2 z psem Łajką i było oczywiste, że następny będzie człowiek. W odpowiedzi na te wydarzenia została utworzona Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA w październiku 1958 roku. Na samym szczycie listy priorytetów znalazł się projekt wysłania pierwszego Amerykanina w kosmos, projekt Mercury. NASA od razu przystąpiła do współpracy z kilkoma firmami lotniczymi w celu zaprojektowania i zbudowania statku kosmicznego. Rozpoczęły się również poszukiwania pilotów, którzy mieliby pilotować pierwsze statki kosmiczne. Kto najlepiej będzie pasować? Oczywiście piloci samolotów odrzutowych. Najlepiej od 20 do 40 lat z dyplomami studiów wyższych technicznych. Poza tym nie mogli mieć więcej niż 5 stóp i 11 cali wzrostu i ważyć nie więcej niż 180 funtów. Glenn miał wówczas 37 lat i 190 funtów wagi. Wystarczy, że trochę pobiega. Według kryteriów NASA wyznaczyła aż 508 pilotów, z których po dalszej selekcji zostało 110. Wśród nich znalazł się również John Glenn, który nieświadomy przyszłych tortur udał się do kliniki Lovelas w Albuquerque w Nowym Meksyku. Tam po przejściu wszystkich możliwych badań i testów został zaliczony w poczet pierwszej 7 amerykańskich astronautów. Jego i 6 innych wybrańców świat poznał na konferencji prasowej w Waszyngtonie 9 kwietnia 1959 roku. Na pytanie dziennikarza, kto z nich uważa, że wróci bezpiecznie z kosmosu, wszyscy podnieśli rękę do góry, z wyjątkiem Glenna. On podniósł 2.
Po pierwszych medialnych uniesieniach astronauci rozpoczęli rygorystyczne szkolenie i rywalizację między sobą o to, kto pierwszy poleci w kosmos. Jak sam wspominał, najgorsze nie były treningi i badania, które odbywały się non-stop, tylko ilość technicznej wiedzy, jaką trzeba było sobie przyswoić. Jego doświadczenie w projektowaniu kokpitów samolotów przydało się w nadzorowaniu projektu kokpitu statku Mercury. Sama kapsuła była niewielka. Glenn powiedział kiedyś w wywiadzie, że nie wchodzisz do statku Mercury, tylko go zakładasz na siebie. Przeciskasz się przez cały sprzęt zamontowany w środku, jak człowiek wślizgujący się pod łóżko. Kiedy już jesteś w środku, czujesz się niemal jak kolejny element wyposażenia. 19 stycznia 1961 roku, na dzień przed inauguracją nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy'ego, NASA poinformowała 7 astronautów, że pierwszym Amerykaninem w kosmosie będzie Alan Shepard. Glenn długo nie mógł pogodzić się z tą decyzją. Pracował na to tak ciężko, a agencja wybrała kogo innego. Nie pocieszył go nawet fakt, że został rezerwowym zmiennikiem Sheparda. 5 maja 1961 roku Alan Shepard odbył lot w kosmos jako pierwszy Amerykanin. John Glenn, jako astronauta rezerwowy, spędził większą część nocy przyglądając się pracy techników przygotowujących kapsułę Freedom 7. Kilka dni później wraz z kolegami przyglądał się dekoracji Sheparda medalem wręczanym przez prezydenta Kennedy'ego. Dwa miesiące później los znowu obszedł się z nim okrutnie. Po raz drugi został rezerwowym astronautą, tym razem Virgila Gassa Grissoma. 21 lipca 1961 roku w kosmos poleciał drugi Amerykanin i nie był to Glenn. Kapsuła Grissoma Liberty Bell 7 poszła na dno, kiedy to wybuchowe śruby włazu wybuchły przedwcześnie. NASA postanowiła więc, że loty suborbitalne będą kontynuowane. 2 tygodnie później po raz kolejny Związek Radziecki dał znać o sobie. W dniach 6-7 sierpnia German Titow okrążył Ziemię 17 razy. Biały Dom zaczął wywierać presję na agencję, aby ta zwiększyła swoje starania w wysłaniu Amerykanina na orbitę. Zakończono więc loty Mercury Redstone i rozpoczęto przygotowania do użycia potężniejszej rakiety Atlas, która niestety do tej pory nie najlepiej radziła sobie ze startami testowymi. W końcu nadszedł ten upragniony dzień. W listopadzie NASA oficjalnie ogłosiła, że pierwszym Amerykaninem, który wykona lot orbitalny, będzie John Glenn, a jego zmiennikiem zostanie Scott Carpenter. Rozpoczął się maraton morderczych treningów. Jego lot miał odbyć się już za miesiąc. Kolejne dni wypełniały ćwiczenia w symulatorze i testowanie procedur. W sumie spędził 25 godzin i 25 minut w statku kosmicznym podczas testów hangarowych i wysokościowych. Dodatkowo odbył 59 godzin i 45 minut w symulatorze, wykonując 70 symulowanych misji i 189 symulowanych awarii systemu. Kiedy zbliżał się termin startu, wzrosło zainteresowanie obywateli lotem Glenna. Tłum dziennikarzy i łowców autografów pod jego domem gęstniał z dnia na dzień. Datę startu ustalono na 20 grudnia 1961 roku, ale ze względu na trudne warunki pogodowe został przesunięty na 16 stycznia 1962 roku. Problemy techniczne i jeszcze gorsza pogoda spowodowały kolejne przesunięcia. Sytuacja stawała się napięta. Glenn miał dosyć siedzenia w kapsule po kilka godzin, aby ostatecznie dowiedzieć się o odwołaniu lotu. Zbliżał się koniec lutego, a on na dobre utknął na ziemi. Sprawą zainteresował się sam prezydent. W końcu ten dzień nastąpił. 20 lutego 1962 roku obudził się rano o 2:20. Niebo było pochmurne, ale on nie tracił nadziei. Chwilę później zjadł śniadanie i przeszedł ostatnie badanie. Do jego ciała przyczepiono kilka czujników mających stale kontrolować tętno, ciśnienie krwi i temperaturę. Wcisnął się w dopasowany srebrny skafander.
Obsługa nałożyła na głowę biały hełm, nasunęła na dłonie rękawice i zasznurowała buty. O godzinie 5 był gotowy do lotu. Na stanowisko startowe, oddalone o 4 mile, miał zostać przetransportowany furgonetką. Po wyjściu z hangaru S powitał go tłum gromkimi brawami. O 6 rano wyszedł z furgonetki i podszedł do windy bramowej, która zabrała go na sam szczyt rakiety, na pokład 11. W białym pokoju czekali już na niego technicy i zmiennik Scott Carpenter. Pomogli mu wejść do środka, sprawdzono ciśnienie w skafandrze i zamknięto włas. Nie było już odwrotu. Powoli zaczęło wychodzić słońce. 100 milionów ludzi na całym świecie zasiadło przed telewizory i odbiorniki radiowe. Ulice opustoszały. Uczniowie w New Concord, jego rodzinnym mieście, zebrali się na sali gimnastycznej. Prezydent Kennedy przerwał spotkanie z przedstawicielami kongresu. W Watykanie papież Jan XXIII odmówił modlitwę, powierzając astronautę opiece boskiej. Tuż przed startem w słuchawkach usłyszał znajomy głos życzący powodzenia. To Scott przekierował rozmowę telefoniczną od żony do wnętrza kapsuły. Zaczęło się odliczanie. Usłyszał ryk i poczuł, jak kapsuła wibruje. Kiedy silniki uzyskały pełny ciąg, a zaciski mocujące zostały zwolnione, rakieta Atlas zaczęła powoli się wznosić. Zegary wskazywały godzinę 9:47 czasu lokalnego. Po chwili usłyszał głos Alana Sheparda. 7, jesteśmy gotowi, czekamy na ciebie. Zrozumiałem, kapsuła jest w dobrym stanie. Wybuchowe śruby oddzieliły kapsułę od rakiety. Przeciążenie z 6G spadło do 0. 0G i czuję się dobrze, kapsuła obraca się. Co za widok. Przyjąłem 7. Masz pozwolenie na co najmniej 7 orbit. Tu Friendship 7, rozumiem, mam co najmniej 7 orbit. Twarz Glena rozjaśnił uśmiech od ucha do ucha. W końcu znalazł się na orbicie. 125 mil nad Atlantykiem. Mknął z prędkością 17,5 tysiąca mil na godzinę. Niestety, nie mógł tylko podziwiać pięknych widoków. Na bieżąco monitorował systemy kapsuły i silników sterujących, co chwilę przekazując je naziemnym stacjom śledzącym na Bermudach, Wyspach Kanaryjskich, w Nigerii i Zanzibarze. Tu Friendship 7. Nadal mam pod sobą widoczne chmury. Niebo nade mną jest czarne, całkowicie czarne. Widzę jednak gwiazdy. Nie zidentyfikowałem jeszcze żadnej z konstelacji. Przelatując nad Australią, połączył się ze stacją, w której stacjonował inny astronauta, Gordon Cooper. To był chyba najkrótszy dzień, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Trochę szybko mija, co? Tak, tuż po mojej prawej stronie widzę dużą plamę świateł. Widzisz Perth? Mieszkańcy siedzą do późna w nocy i włączyli wszystkie światła, jako latarnia w ciemnościach dla Johna Glena, lecącego w kosmosie. Zrozumiałem. Światła są bardzo dobrze widoczne. Podziękuj wszystkim za ich włączenie. Zanim John Glenn ukończył pierwszą orbitę, pojawiły się problemy z automatycznym systemem sterowania, który powodował dziwne ruchy kapsuły. Automat marnował duże ilości paliwa, które było potrzebne podczas powrotu na Ziemię do poprawnego ustawienia kapsuły na odpowiednią trajektorię. Jedynym rozwiązaniem było wyłączenie go i przejście na ręczne sterowanie. Dodatkowo pojawiły się problemy z poduszką powietrzną, która miała amortyzować uderzenie kapsuły o wodę. Z niewiadomych przyczyn była luźna, a jak ona była luźna, to i osłona termiczna była luźna. Obawiano się, że przy ponownym wejściu w atmosferę Glenn może spalić się żywcem. Na domiar złego również żyroskopy nie pracowały prawidłowo.
musiał wykorzystywać horyzont naziemny oraz gwiazdozbiór Oriona do odpowiedniego ustawienia kapsuły. Gdy wykonywał trzecie kółko i zbliżał się ponownie do Hawajów, obsługa naziemna zdecydowała uświadomić Glena o potencjalnych problemach z osłoną termiczną. Na 30 sekund przed wejściem w atmosferę poczuł włączające się silniki hamujące. Spokojny do tej pory Glenn zaczął się denerwować. Tętno wzrosło z 87 do 132 uderzeń na minutę. Połączenie radiowe z centrum kontroli zostało zerwane. Rozgrzany gaz wokół kapsuły uniemożliwiał odbiór fal elektromagnetycznych. Co gorsza, widział przez okienko, że co chwilę przelatywały jakieś rozgrzane szczątki. Modlił się w duchu, żeby nie były to fragmenty jego osłony termicznej. W centrum kontroli atmosfera również była napięta. Alan Shepard co rusz próbował wywołać Glena, ale bezskutecznie. 7, tu przylądek. Odbiór. Friendship 7, czy mnie słyszysz? W tym czasie Glenn siedział w trzęsącej się kapsule, próbując utrzymać wszystko pod kontrolą, lecąc w dół niczym płonący meteor. Mijały długie minuty, gdy nagle w centrum kontroli rozległy się trzaski oraz słyszę was, głośno i wyraźnie. Wszystkim spadł kamień z serca. Na wysokości 30 000 stóp otworzył się spadochron hamujący, aby ustabilizować lot kapsuły. Chwilę później pojawił się również główny. Glenn odetchnął z ulgą. Wszystko poszło dobrze. 5 minut później uderzył w wodę Atlantyku. Podczas lotu przetrwał przeciążenie 7,8 G. Łącznie przebył prawie 122 000 km z prędkością około 28 000 km na godzinę. Wzniósł się na maksymalną wysokość 261 km. W kosmosie spędził prawie 5 godzin i wykonał 3 orbity. Przeszedł do historii jako pierwszy Amerykanin podróżujący na orbicie okołoziemskiej, trzeci Amerykanin i 5. człowiek w kosmosie. Ameryka miała nowego bohatera. 23 lutego 1962 roku Glenn wrócił na przylądek Canaveral, gdzie został przywitany przez rodzinę i wiceprezydenta Lyndona Johnsona. 3 dni później prezydent Kennedy wysłał swój osobisty samolot po bohaterskiego astronautę i jego rodzinę. Jadąc samochodem z Białego Domu do Kapitolu, wzdłuż Pennsylvania Avenue, pozdrawiał go tłum 250 000 rodaków. Z rąk prezydenta otrzymał medal za wybitną służbę NASA, Distinguished Service Medal oraz 6. Distinguished Flying Cross, jak również niezwykły zaszczyt przemówienia w kongresie do połączonych izb amerykańskiego parlamentu. Zaszczyt, który przysługuje tylko prezydentom i premierom. 3 dni później 4 miliony obywateli wyległo na ulice Nowego Jorku, by wziąć udział w największej paradzie, jaką pamiętało to miasto. Glenn stał się bohaterem narodowym, częścią współczesnej historii Ameryki. John Glenn interesował się polityką od czasów szkolnych, choć nigdy nie wyobrażał sobie, że czynnie będzie ją uprawiał. Szczęśliwym dla niego trafem jedno miejsce w Senacie zostało zwolnione, i to akurat z jego stanu Ohio. Kennedy zaproponował mu pomoc w obsadzeniu wakatu z ramienia demokratów, ale Glenn po namyśle ostatecznie zrezygnował z propozycji. Zmienił zdanie dopiero po zabójstwie prezydenta w listopadzie 1963 roku. Niestety, nie dane mu było wystartować w kampanii. Podczas kąpieli poślizgnął się i uderzył głową o kant wanny. Uderzenie było na tyle silne, że doznał wstrząsienia mózgu i miał olbrzymie kłopoty z zawrotami głowy. Rekonwalescencja trwała ponad rok. Musiał zrezygnować z pracy w Manned Spacecraft Center w Houston 16 stycznia 1964 roku. Rok później odszedł również na emeryturę z Korpusu Piechoty Morskiej w randze pułkownika. Jego kariera w wojsku dobiegła końca. Przy swoim stanie zdrowia mógł przyjąć tylko jedną ofertę pracy, jaka pojawiła się w jego życiu. Został dyrektorem biznesowym w firmie Royal Crown Cola, w której to odpowiadał za rozwijanie i rozszerzanie międzynarodowych kontaktów. Przez kolejne lata odnosił sukcesy i wiodło mu się dobrze, choć życie w dalszym ciągu okazało się dość wyboiste. Zmarli jego rodzice, a w styczniu 1967 roku również jego przyjaciel Gus Grissom w katastrofie Apollo 1. Kolejna tragedia miała nadejść w kolejnym roku. Po locie na orbitę Ziemi Glenn zaprzyjaźnił się z rodziną Kennedych i często podróżował z nimi podczas kampanii prezydenckiej Roberta Kennedy'ego. 5 czerwca 1968 roku
Robert Kennedy, po wygłoszeniu mowy celebrującej jego zwycięstwo w prawyborach w Kalifornii, został postrzelony przez palestyńskiego zamachowcę. Zmarł następnego dnia w szpitalu Good Samaritan Hospital w Los Angeles. Żona Kennedy'ego Ethel poprosiła państwo Glenn, aby towarzyszyli ich 6 dzieci z powrotem do domu. W 1970 roku postanowił podjąć próbę walki o fotel senatora z ramienia demokratów w Ohio. Jego przeciwnikiem był bogaty i wpływowy Howard Metzenbaum. Niestety, jego kampania była źle zorganizowana i przegrał w zaciętych prawyborach w stosunku głosów 51 do 49. Porażka ta wiele go nauczyła. Postanowił więc jeszcze raz wystartować w wyborach w 1974 roku. Ponownie zmierzył się z Howardem Metzenbaumem, ale tym razem z walki wyszedł zwycięsko. Wygrał również wybory powszechne w listopadzie z przewagą ponad 1 miliona głosów. Dostał się do Senatu. Jako polityk dał się poznać jako osoba o umiarkowanych poglądach. Był zagorzałym zwolennikiem wspierania edukacji, popierał równe prawa dla wszystkich i był zwolennikiem wolnego wyboru w kwestii aborcji. Pracował nad prawami chroniącymi konsumentów, wspierał krajowe ubezpieczenie zdrowotne, ale zawsze jego priorytetem było silne wojsko. Mówiąc o swojej roli senatora, uważał, że jego największym osiągnięciem było napisanie ustawy o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1978 roku, która to zabraniała Stanom Zjednoczonym sprzedaży paliwa jądrowego innym krajom. Glenn stał się na tyle popularnym politykiem, że był nawet brany pod uwagę na stanowisko wiceprezydenta za rządów Jimmy'ego Cartera. Porażka Cartera 4 lata później i własne zwycięstwo w kolejnych wyborach do Senatu zaostrzyło jego apetyt. W kwietniu 1983 roku postanowił ubiegać się o urząd prezydenta jako kandydat demokratów. Sondaże go kochały. Był nawet okres, że wyprzedzał obecnego prezydenta Ronalda Reagana. Niestety, sława astronauty to nie wszystko, co trzeba mieć w polityce. Popadł również w długi finansowe i ostatecznie musiał wycofać się z wyborów. W 1986 roku wygrał 3. kadencję senatora, a katastrofa promu Challenger ponownie ustawiła go w świetle telewizyjnych Jupiterów. Pomimo pewnego skandalu z finansowaniem kampanii, który również rykoszetem trafił w Johna Glenna, w 1992 roku został ponownie wybrany na senatora. Pomimo ponad 70 lat i ciężkiej pracy cieszył się doskonałym zdrowiem. 20 lutego 1997 roku, w 35. rocznicę swojego historycznego lotu na orbitę, w swoim rodzinnym mieście uroczyście ogłosił, że nie będzie ubiegać się o 5. kadencję w Senacie. W styczniu 1999 roku John Glenn przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zasiadając jeszcze w fotelu senatora, Glenn pracował w Senackiej Komisji do Spraw Starzenia się, zajmującą się problemami seniorów w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony sam będąc seniorem, a z drugiej byłym astronautą, zainteresowały go badania NASA nad wpływem stanu nieważkości na ciało. Glenn zauważył, że wiele zmian w ciele wynikających z lotu kosmicznego było podobnych do zmian zachodzących w procesie starzenia. Tak więc do głowy przyszedł mu genialny pomysł. Trzeba to sprawdzić. Z racji swoich 76 lat był idealnym kandydatem do tego eksperymentu. Przekonał Dana Goldina, ówczesnego administratora NASA, że takie objawy jak bezsenność, osłabienie układu odpornościowego, utrata wapnia w kościach, których doświadczali astronauci, są również objawami procesu starzenia się. Pomysł spodobał się nie tylko administratorowi NASA, ale również ośrodkowi naukowemu National Institute of Aging. Zanim jednak mógł polecieć w kosmos po raz drugi, musiał przejść odpowiednie badania i testy fizyczne. Tak więc zbadano mu serce, nerki, wątrobę, przeszedł rezonans magnetyczny całego ciała. Wszystko to zakończyło się dla Glenna zielonym światłem. 16 stycznia 1998 roku NASA z radością ogłosiła, że nowym członkiem misji STS-95 zostanie emerytowany senator z Ohio John Glenn. Głównym zadaniem najstarszego człowieka na orbicie miała być rola królika doświadczalnego. Załogę STS-95 stanowili dowódca Kurt Brown, uczestnik 4 wcześniejszych lotów wahadłowca, Steve Lindsay, pilot wahadłowca i drugi lot w kosmos, Keiichi Mukai, japoński lekarz i drugi lot w kosmos, Scott Parazyński, drugi lekarz i kosmiczny spacerowicz, Steve Robinson, drugi lot kosmiczny
oraz Pedro Duque, pierwszy hiszpański astronauta. Przez kolejne 8 miesięcy dzielił obowiązki senatora z treningami, na które latał do Houston. Pomimo swojego wieku nieźle radził sobie na wirówce, czy też na zjeżdżalni podczas prób ewakuacji promu. Jedyną trudnością był natłok informacji, którą musiał sobie przyswoić. Jak łatwo się domyśleć, ponowny lot pierwszego Amerykanina na orbicie wzbudził olbrzymie zainteresowanie prasy i telewizji. Taki najazd dziennikarzy na agencję NASA pamiętali tylko uczestnicy programu księżycowego Apollo. Start misji STS-95 miał być również transmitowany na żywo we wszystkich stacjach informacyjnych. W dniu startu tysiące dziennikarzy z całego świata zjechało się na przylądek Canaveral, aby relacjonować powrót bohatera w kosmos. O godzinie 14:20 czasu lokalnego zaczęło się końcowe odliczanie. Chwilę później dym i płomienie buchnęły z silników wahadłowca i bocznych boosterów. 8,5 minuty później byli już na orbicie. Przez kolejne 9 dni załoga przeprowadziła łącznie 83 eksperymenty naukowe, choć głównym celem misji było uwolnienie z ładowni promu satelity Spartan 201, która miała przez 2 dni analizować odczyty promieniowania pochodzącego ze Słońca. Po tych 2 dniach robotyczne ramię wahadłowca z powrotem wciągnęło satelitę do ładowni. Na samym początku Glenn musiał połknąć żelową fasolkę, we wnętrzu której znajdował się termometr. Przebadano mu również krew, siłę mięśni, ciśnienie krwi oraz zaburzenia snu. Po 9 dniach prom Discovery powrócił na Ziemię. Serwisy informacyjne ponownie relacjonowały na żywo powrót załogi. Wszystkich interesowało, czy John Glenn wyjdzie o własnych siłach, czy wyniosą go na noszach. Po 2 godzinach od lądowania z promu kosmicznego wyszli astronauci. Również Glenn. Nogi mu się trochę trzęsły, ale dał radę. Badania Glenna trwały również po zakończeniu lotu. W styczniu 2000 roku naukowcy z Johnson Space Center w Houston ogłosili, że organizm Glenna odczuł skutki lotu, podobnie jak organizmy jego młodszych kolegów. Będąc teraz na emeryturze, postanowił poświęcić się służbie kraju, zakładając Instytut Glenna, mający młodych ludzi zainteresować polityką i służbą ojczyźnie. Był również honorowym członkiem wielu instytucji, takich jak na przykład Międzynarodowa Akademia Astronautyki czy Towarzystwo Eksperymentalnych Pilotów Testowych. 20 lutego 2012 roku, w 50. rocznicę lotu Friendship 7, rozmawiał z załogą 30. ekspedycji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 2 miesiące później uczestniczył w uroczystym przekazaniu wycofanego promu kosmicznego Discovery Instytutowi Smithsona jako eksponat w Steven Udvar-Hazy Center. Podczas swojego przemówienia skrytykował decyzję o zakończeniu programu wahadłowców kosmicznych. Glenn długo cieszył się dobrym zdrowiem. Licencję pilota posiadał do 2011 roku, kiedy to skończył 90 lat. W czerwcu 2014 roku w szpitalu w Cleveland przeszedł operację wymiany zastawek serca. Ponownie trafił do szpitala w stanie ciężkim w grudniu 2016 roku, w wieku 95 lat. Zmarł 8 grudnia 2016 roku. Przyczyny śmierci nie podano do publicznej wiadomości. Po śmierci ciało Glenna wystawiono w Ohio State House, a dzień później przed budynkiem Heroes and Legends w Kennedy Space Center odbyło się żałobne nabożeństwo. John Glenn został pochowany na cmentarzu narodowym w Arlington 6 kwietnia 2017 roku. Hołd złożyli mu wiceprezydent Joe Biden, prezydent-elekt Donald Trump oraz była sekretarz stanu Hillary Clinton. W chwili śmierci był ostatnim żyjącym członkiem Mercury 7.